Witam wszystkich serdecznie w sobotnim odcinku. Dzisiaj, kochani, będziemy sobie aranżowali te dwa oto braplaściki i zamieszkają je te dwie oto skolopendry. Tutaj są dwie sztuki. Jedna pochodzi z Tajlandii i jest gdzieś taka. Natomiast nie wiem, co to gatunek, więc jeśli ktoś w ciągu tego odcinka zorientuje się, co to za gatunek dokładnie, konkretnie tej skolopendry jest, to ja bardzo chętnie w komentarzu przeczytam. Natomiast tu jest ogromna, dorosła samica skolopendra cingulata z Bułgarii i z nią wiąże się taka historia, że była w ciąży. Mało tego, złożyła jajka. Ja ją wtedy owinąłem pod koszulkiem i położyłem na górę regału, żeby, wiecie, totalnie, absolutnie nie było żadnych zewnętrznych bodźców, które mogą zestresować skolopendry, a to zaś spowodowałoby, że ona mogłaby zjeść to potomstwo, no i niestety potomstwo zjadła. Z jajek wykluły się, wydaje mi się, że nimfy, bo no to wyglądało, słuchajcie, jak nimfy pająków, tylko to były nimfy skolopendr. Było takie, powiedzmy, 2-centymetrowe i to przypominało bardziej żelka skolopendrę niż skolopendrę. Prawie się nie ruszało, gdzieś tam jakoś nóżką delikatnie i wtedy stwierdziłem, jestem na drodze do sukcesu, bo są już nimfy. Samica ich nie zjadła, a to było pierwsze zaglądnięcie do skolopendry po miesiącu. Ona miesiąc by miała stoicki spokój, no więc wtedy stwierdziłem, że no jest najlepiej na świecie, więc odkładam, pakuję w podkoszulek z powrotem i kładę na regał na górę. Zaglądam 2 tygodnie później. Ani jednej sztuki. Zjadła wszystko. I to zjadła nimfy. Nawet nie jajka, tylko zjadła nimfy. Już było tak niedaleko, żeby mieć pokolenie F0 skolopendra cingulata. No i niestety ona zjadła to potomstwo, więc to była taka bardzo przykra informacja. Ci, co siedzą na moim Instagramie, to wiedzą, że takie zdarzenie miało miejsce. A propos Instagramu, zapraszam Was na niego, bo ja teraz jestem we Włoszech i nagrywam specjal we Włoszech, więc warto tam wejść jeszcze, bo może na jakieś Instastory z backstage'u się załapiecie. I tak naprawdę kończę ten wstęp. Czy coś jeszcze chcę powiedzieć? Nic więcej nie chcę powiedzieć. Zabieramy się do roboty. Ta skolopendra cingulata, co prawda, będzie miała regresję, jeśli chodzi o wielkość pojemnika, bo dostanie mniejszy, ale on jej wystarczy, bo zaufajcie mi, on jej wystarczy. Ta natomiast dostanie pojemnik większy. Tak, i postaramy się im zaaranżować te dwa pojemniki na pozór tak samo, ale trochę inaczej. No bo dlaczego mają być dwa identyczne? Będą inne. W związku z tym zabieramy się do roboty. Co dzisiaj potrzebujemy? Skolopendry. I dalej mam tak. Tu są kawałki kory, które będą służyły jako aranżacja jednego pojemnika. Natomiast tutaj mam dość fajne kamienie, łupki skalne, które dostałem z paczki niespodzianki. I kamień, to będą kryjówki w drugim pojemniku. Tutaj jeszcze jakieś tam mikrokamyczki, zobaczymy. A tutaj będzie element wspólny, ale też postaram się troszkę to rozdzielić. Porosty, mech, jungle earth i forest floor. Tu mamy chrobotek reniferowy. Ostało mi się go trochę niedużo. Ten jest najfajniejszy, bo ma strasznie naturalny kolor. Mam jeszcze bardzo dużo innych, ale mają tak dziwne kolory i nienaturalne, że no tylko ten tak naprawdę jest dla mnie akceptowalny. I torf. W związku z tym zaczynamy od torfu. Jeśli chodzi o warstwę podłoża u skolopendr, no to nie boimy się dawać tego torfu dużo, ponieważ po pierwsze skolopendry, no ja bym powiedział, że 99% życia spędzają pod ziemią, więc gruba warstwa torfu jest wskazana, a pokaźna warstwa torfu tym samym pozwoli nam utrzymać odpowiednio długo wysoką wilgotność w pojemniku. To też jest ważne, prawda? Żeby nie musieć zraszać, powiedzmy, co 3 dni, tylko tak na lejciku co tydzień razem przy całym obchodzie. A tak w ogóle to dajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście odcinek, który ja bym nagrywał w piątek, ponieważ już tłumaczę. Ja w piątki zajmuję się hodowlą, to jest taki dzień, w którym wszystko karmię, wszystko zraszam, wszystkiemu czyszczę i tak dalej. I mógłbym zrobić dla Was odcinek taki, tylko że bo to by nie był stricte feeding, bo do feedingu to trzeba nagrywać parę miesięcy, ale ogólnie mógłbym Wam pokazać, jak tutaj to u mnie wygląda, w jakiej kolejności to robię, co robię najpierw, co robię później, jak robię przede wszystkim. Także koniecznie mi napiszcie w komentarzu, czy chcecie taki odcinek, który właśnie bym nagrywał w piątek, no i go bym pewnie wrzucił w którąś sobotę. Jeśli tak, to czemu nie? Ale to już po moim powrocie. Standardowo uklepuję torf, ponieważ jeśli skolopendra kopać będzie chciała, to uklepanie torfu jej, że tak powiem, koło lata, więc nie ma problemu. No a mi się dużo wygodniej pracuje potem, jak jest torf uklepany, no bo mogę sobie fajnie tutaj gospodarować tą przestrzeń. Dobra, torf jest, moi drodzy. Perfecto. Warstwa odpowiednia. Teraz elementy wystroju. To może zacznijmy od pojemnika z kamieniami. Tu jest jeden taki dość pokaźny. To jego, powiedzmy, docisnę sobie tutaj w sam róg i na samo dno, bo on tak na styki jest z wysokością. Czy to się zamknie? Sprawdźmy.
No, klasa. Ok, co dalej? Dalej mam te świetne łupki skalne. Spójrzcie na nie. Super są, więc potrzebuję ich tutaj parę. No i myślę, że ułożę je po prostu w jakiejś jednej części pojemnika, więcej i mniej. Jak je dostałem w ostatniej paczce niespodziance, to właśnie od razu stwierdziłem, że to jest to, czego Scolopendra potrzebuje. Duże, płaskie kamienie. Więc fajnie. No w sumie mogę na całej powierzchni je poukładać. Jest spoko, ale muszę odsunąć od krawędzi tą stronę kamienia, bo to jest pojemnik niski. Scolopendry co prawda nie skaczą, ale jak ona biegnie, to ona jednak sobie czułkami tutaj patrzy, co się dzieje. I gdyby ona wbiegła mi na ten kamień, no to 90% szans, żeby wyskoczyła z pojemnika, a i tak nie wiem, czy nie przeginam trochę z tą niskością pojemnika. Bo wiecie, Scolopendry nie potrzebują dużej wysokości w terrarium, ale ta wysokość jest tak naprawdę dla właściciela, żeby mieć możliwość ją okiełznać, jak wyskoczy i gdzieś pobiegnie. Dobra, elementy konstrukcyjne jednego pojemnika są, w związku z tym zamienimy go. Tutaj już bez szaleństw użyjemy zwykłych korków. Drugi możemy powiedzmy dać pod kątem, niech się opiera. Dobra, i mam jeszcze dwa. No to drugi trzeba dać tu. I ostatni mikrotubinka. A powiedzmy tu ją dajmy. Dobra, szybka akcja, ale jakże skuteczna. No i dobra, zaczynamy z detailingiem. Oczywiście od mieszanki Jungle Earth i Forest Floor. Ja zawsze stosuję, jeśli mam za dużo detailingu, to zawsze daję, znaczy zaraz, nie istnieje coś takiego jak za dużo detailingu, ale generalnie często robię tak, że daję na początku, przed sypaniem innych rzeczy i na końcu, po sypaniu innych rzeczy. No wówczas to naprawdę fajnie wychodzi. Także teraz bez przeginek, tak bardziej śladowo tutaj rzucę. Ok. Czy kamienny zbiornik ucieszy się z mchu? Myślę, że tak, bo mech jest spoko, nie? Trzeba jakoś z pomyślunkiem dać ten mech. Czy stąd możesz wychodzić, ziomeczku? O, fajnie to się zrobiło, nie? Nie przesadzam, bo jest jeszcze parę rzeczy do wsadzenia. A czy pojemnik korkowy będzie chciał mech? Myślę, że również. Ale fajnie, niby takie same, ale będą różne. Też go można tutaj dać spod kory. Następnie porosty. Nie może być inaczej. Aczkolwiek tak, w korkowym dam ich trochę mniej. Bo mam wizję, żeby wsadzić ich więcej do kamieni. Niemniej takie śladowe ilości porostów zawsze są spoko. Tutaj mi się mały nieład wdarł w mech. Nie wiem jak mu zaradzić. Te kamienie wyglądają fajnie jak są czyste, nie? Jak nic nie zakłóca ich faktury. Porosty? A jakże. Tu chcę więcej porostów. O, na przykład możemy taki płat. Czarny czy biały? Biały, bo będzie fajnie wyglądał do tego kamienia. O, chcę w ten sposób go dać. Natomiast przy kamieniu można spróbować tutaj wsadzić czarny porost. O, tak, dobra. I są jeszcze te kamienie. To jest to. Ale to ja nie przeginam więcej. Tyle mi porostów wystarczy. Co tu zostało? O, chrobotek reniferowy. A jakże? Szkoda, że nie możecie go powąchać, ale naprawdę ma taki dziwny zapach, jakby był bardzo, bardzo sztucznie barwiony. I gdzie tego chrobotka damy, bo on naprawdę jest przeładny, nie? Możemy cię położyć na kamieniu. O, stąd będzie fajnie wystawał, zobaczcie. Wow, no przepięknie. I jeszcze widzę, że tutaj jest trochę pustawo, więc również możemy dać małe siedlisko chrobotka tutaj w róg. Aha, bo mam jeszcze te kamyczki. Nie wiem, czy one mi się tutaj będą koncepcyjnie zgadzać. Mogę spróbować w sumie parę ich tutaj rzucić w okolicy tych łupków. No tak bym powiedział średniawo to wygląda, więc wcisnę je trochę pod torf, żeby aż tak się nie rzucały w oczy. Dobra, i ostatni element, liść na pół. No i jeden kawałeczek niech będzie tu, a drugi powiedzmy niech spoczywa sobie w tym miejscu. Ten pojemnik jest gotowy. Bardzo mi się podoba w zasadzie. I tutaj drugi, taki sam, lecz kontrastowy. Nawet trochę ciemniej on się nagrywa. Dwa kawałki chrobotka. Gdzie by je dać? O, tutaj na pewno. Dobra, świetnie. Drugi możemy dać, żeby wyrastał nam stąd. O, w tym przypadku chcę dać więcej Forest Flora w miejscach, gdzie nie ma kory. Ale wiecie co? Tu też dodam trochę Forest Flora jeszcze. O tak, spójrzcie na to. No przecież to jest piękne. Dobra kochani, zabieram się za przekładanie, ale zanim to jeszcze zróbmy sobie szybki look na te pojemniki, póki jest możliwość w ogóle je pooglądać, bo jak zaraz tutaj będzie biegał potwór, to nie bardzo. Ten jest ładny, podoba mi się, ale nie znaczy to,
że ten mi się nie podoba. Ten też mi się podoba, bo jest totalnie inny. Możecie napisać w komentarzu, który Wam się bardziej podoba. Załóżmy z hashtagiem #kamień i #korek i zobaczymy, kogo jest więcej. Chociaż no nie no, to jest taki klasyczny pojemnik, nie? Tutaj już troszkę jest ekstrawagancja z tymi kamieniami, ale jest spoko. No i teraz co do czego? Tutaj dam skolopendrę z Tajlandii, natomiast tutaj pójdzie Cingulata z Bułgarii. Od niej sobie może zacznijmy. W ogóle ja nie mam pojęcia, jak to zrobić. Niemalże pewne jest, że ta skolopendra będzie chciała uciekać, bo no, skolopendry mają to do siebie, że biegają jak szalone. Także zawsze w zapasie mamy takie coś. I jak to zrobić? W jaki sposób? Sprawdźmy, gdzie siedzi. Być może tu. Jest czołg. Spróbujmy przy pomocy pojemnika. Okej. Spójrzcie na to bydle. No i właśnie sobie tu. Proszę. I co, już nam uciekniesz pod korzeń od razu? Ach, wcisnę się tam. Wcisnę się. No i się wcisnęła. Tyle było ją widać. Jak się rusza. Oczywiście podniosę ten korek, no bo fajnie by było ją zobaczyć jeszcze choć troszkę. No spójrzcie, czy to nie jest czołg? Najedzona, niebezpieczna. Nie no, jeśli chodzi o potencjał jadowy, to jest dość słaby, to jest jednak skolopendra cingulata, także ukąszenie po prostu niebywale boli i tyle. Bardzo ładna, prawda? Kurczę, i miałem prawie potomstwo po niej, dacie wiarę? Ech, no nic, tak czasem się zdarza. Jeszcze raz miałem skolopendrę z Wietnamu, która również złożyła jaja, tylko że ona je zjadła na 3. dzień, od razu, momentalnie. Także naprawdę jest to ciężki temat z tymi skolopendrami. Ale bardzo je lubię. Mimo że są totalnie skrytymi zwierzętami i bardzo rzadko je widać, to plus jest taki, że one siedzą pod elementami, więc wystarczy otworzyć pojemnik, potem podnieść korek, no i wówczas widzimy sobie naszą skolopendrę. O, czy będzie chciało wyjść? Nie, raczej nie. One są spoko. Wolą siedzieć przy ziemi, też jak ich nie stresujemy, to nie biegają za bardzo. Tu już jest ryzykownie. No tu nie idź. Nie! No, to miejsce jest takie słabe, bym powiedział. Muszę tutaj mech wcisnąć bardziej, bo rzeczywiście dość łatwo jej się stąd wychodzi. Dobra, idziesz się ukryć, mała? Popodnosisz sobie trochę elementów wystroju. Dobra, jeśli ta jest, moi drodzy, no to zabieramy się za drugą. Ją zamknę, nie myślicie sobie. Aha, jeszcze trzeba wsadzić element wystroju. Cingulata w nowym domu. Zamykamy i przechodzimy do tej pani. Ona siedzi w takim trochę spartańskim pojemniku. Niemniej też jest totalnie najedzoną krową. Wow! Dawno cię nie widziałem, mała. Ty jesteś jeszcze większa od cingulaty. Ja cię kręcę. To ja myślę, że ten pojemnik nie będzie dla niej docelowy. Zrobimy jej większy jakoś w następnej aktualizacji. No ale teraz postarajmy się ją jakoś tutaj przepędzić. Nie wiem, czy to będzie możliwe. Bo widzicie, skolopendry są spokojne, dopóki się ich nie dotknie. Ty, ona wyliniała, słuchajcie. Ona nie była taka gigantyczna absolutnie. O, jakie to jest bydle teraz. Ja nawet nie wiedziałem, co hoduje. Bo wiecie, tak wrzucę świerszcza, ona tak troszkę wyjdzie spod tego korka i nothing special. O, to jest bydle. Wow, dobra, jak to robimy? Myślę, że muszę to zrobić tak samo. O, shit, patrzcie. I już jej nie ma, dobra, biegnę. No taki bym powiedział standardzik, że uciekła. Skolopendry są o tyle spoko przy ucieczkach, że ona po prostu zasuwa tak szybko jak potrafi, także wtedy wystarczy podłożyć jej pojemnik na drogę ucieczki, no i wówczas ona do niego wskakuje. Urosło jej się, wiecie, naprawdę jej się urosło. I ja nie mogę. Dużo dłuższe ma odnóża, mam wrażenie, od cingulaty. Dobra, wrzucamy ją tutaj. Wybaczcie, ale ja od razu tutaj przykryję pojemnik, bo jak ona się rozbiega... Dobra, to tak na szybko go przykryłem, bo wiecie jak jest. Widzę, że ta jest taką bestią, bym powiedział, większą. Nie uciekaj. No muszę jej, słuchajcie, dać większy pojemnik, to nie może tak być. Za mały jest ten pojemnik na nią, wiecie? Nie!
Łaź do siebie. Nie! Shit! No patrzcie na nią. Ciężko się operuje aparatem i jednocześnie łapie skalopendrę. Dobra kochani, ja teraz ją zamknę i będziemy kończyli oglądanie tej konkretnej pani. Dobra, będzie szybka akcja. 3, 2, 1. Proszę bardzo. I hop. No szalona, naprawdę. No, poczekam miesiączek i jej zrobimy większy pojemnik, bo rzeczywiście ona się marnuje w tym, a tym bardziej marnowała się w tamtym. Grzech przyznać, że ja nawet nie wiedziałem, jak ona duża jest. Ja nie mogę. Strasznie urosła, wiecie? Naprawdę, ona była dużo mniejsza. Kurde, może to jest ten gatunek, który tam osiąga 30 cm. Już teraz to ma 20 na pewno. Ja nie mogę, jakie bydle. Dobra, moi drodzy, skalopendry są za nami. I jeszcze na sam koniec, w ramach gratisu, pokażę wam aktualizację kątnika domowego, ponieważ mi ostatnio wyliniał. Oto i nasz ulubieniec, o którego każdy tak często pyta, co tam u kątnika. No więc jest dobrze, wyliniał u mnie 3. raz. W sumie fajnie by było, jakby to był samiec, bo by był takim bydlakiem. I wtedy, jak dorośnie ten kątnik, to w ogóle zrobię wam tutorial, jak łapać kątniki, jak się z nimi obchodzić, jak ich nie zabijać, tylko wypuścić, jeśli znajdziecie je w mieszkaniu, bo no, to są totalnie nieszkodliwe zwierzęta i po prostu szkoda jest je zabijać, prawda? Jeśli one jedzą owady, które nam przeszkadzają, to dlaczego darzymy je taką nienawiścią? To tylko kątnik domowy. No, także jak będzie większy, to zrobimy sobie specjalny film, jak obchodzić się z kątnikiem, kiedy spotkamy go u siebie w mieszkaniu. No, ale jak widzicie, to w ogóle ani nie gryzie, ani nic, można też truchać palcem. Totalny light. Dobra, kochani, na dzisiaj to tyle. Jeśli film wam się podobał, standardowo proszę o łapeczkę w górę, o subskrypcję, jeśli ktoś nie subskrybuje, oraz do przejrzenia linków pod spodem. Mamy tam m.in. mojego Patronite'a oraz Instagram. Trzymajcie się i do zobaczenia już w środę. Hej!